Kurczę, taka piękna pogoda, jeszcze w sumie nie jest aż tak zimno, bo jakieś, nie wiem, 16 stopni chyba. A tyle jadu na tym Facebooku i na tych forach, o matko. Czołem wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj bardzo chciałbym porozmawiać o pewnym fenomenie, który daje się zauważać coraz częściej wśród naszej braci motocyklowej. A mianowicie chodzi mi tutaj o zespół pewnych zachowań, które prezentują sobą ludzie na różnych forach motocyklowych, grupach, na mediach społecznościowych, nie tylko, ale również i na wszelkiego rodzaju eventach motocyklowych, zlotach, czy nawet po prostu na zwykłej drodze. A dotyczy to naprawdę bardzo sporej części naszej społeczności. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Gościu wrzuca zdjęcia, jak siedzi na swoim motocyklu. Ma na sobie jakieś tam rybaczki jeansowe, flip-flopy, t-shirt, daje kciuk w górę, uśmiecha się i wkleja te zdjęcia, często siedząc z dziewczyną, która ma podobny strój na sobie na tylnym siedzeniu, również daje kciuka do góry, zadowoleni, uśmiechy na twarzach, dzielą się swoją, radością, podpisują zdjęcie jako wspomnienia z gorącego lata czy z fajnych wakacji, emanują, pozytywną energią. Bardzo często pozdrawiają w tych zdjęciach kogoś. A w komentarzach zaczyna wylewać się jad i wiadra pomyj. Na zasadzie: fajna zdrobka, ale fajne moto, ale na ciuszki to ci chyba kaski zabrakło. Albo: ubierz się, gościu, szkoda twojego plecaczka. Słuchajcie, mnie to nie zastanawia w ogóle, czy ten gościu jeździł w takim stroju, jeździ, ma zamiar jeździć. Jeżeli lubi, ma z tego frajdę, to chyba o to chodzi, tak? Przecież to jego zasrana sprawa, czy się wywali, czy będzie go bolało, czy będzie go dupsko piekło, że mu się rozmarzą tatuaże warte parę tysięcy złotych. To jego sprawa, to nie o to chodzi. Mówię, on się dzieli z nami swoją frajdą, swoim szczęściem, przesyła nam troszeczkę pozytywnej energii, a my jego w taki sposób. Genialnie, fenomenalnie po prostu. Albo inna sytuacja, również z życia wzięta i bardzo świeża na dodatek, także podejrzewam, że część z was będzie od razu wiedziało, o co w ogóle chodzi i o kogo w ogóle chodzi. A mianowicie chłopaczek zamieszcza zdjęcia, jak jeździ na jednym kole na swoim przepięknym Fireblade'zie ST59. Świetnie się bawi, kurczę, prosta droga, pusta droga, żadnego zabudowania dookoła. Świetne fotki, daje kciuka do góry za każdym razem. Jeździ tak jak lubi, ma z tego frajdę.
również ubrany tam w jakieś dżinsy, t-shirt, kask oczywiście, widać pomalowane ręce, ma tatuaże na sobie. To nie o to chodzi, kompletnie nie o to chodzi. Tak jak poprzednim razem, dzieli się swoim szczęściem, frajdą, pasją. I co robimy my? No, oczywiście wytaczamy te nasze taczki gnoju i zasypujemy gościa komentarzami w stylu: spierdolaj na tor! Gdzie po ulicy w taki sposób? Ubrałbyś się! Ludzie święci, patroni. Słuchajcie, to jeszcze nic. Jak tak scrollowałem, mówię, te komentarze i natrafiłem na wypowiedź jednego, jak to o sobie mówi, motocyklisty, która brzmiała mniej więcej tak: o, ja to bym sobie tam z chęcią z kamykami przykucnął i tak rzucił takiemu pod koła, by się wyjechał, to by się nauczył. U nas się tak nie jeździ. Super. Po prostu super. I to pisze gościu, który jest Polakiem, mieszka w Anglii, mówi: u nas się tak nie jeździ, jak jakiś słoik, kurde. I złorzeczy, tak? Życzy gleby swojemu rodakowi, bratu po innej matce, takiemu samemu pasjonacie jak on, żeby stała mu się krzywda. No kurde. Słuchajcie, ale to nie koniec. Mówię, nie będę przytaczał imion i nazwisk tych ludzi, bo mamy RODO i jakieś inne, kurde, polityczne pierdy, ale podejrzewam, że ci, którzy oglądają ten filmik i mieli okazję widzieć w ogóle te posty i wypowiedzi tych ludzi, tą dyskusję, to będą od razu wiedzieli, o kogo chodzi, więc i tak on dotrze do tych ludzi, do których ma dotrzeć. Mam na myśli ten filmik. Mówię, co więcej, gościu, który pisze taki paskudny komentarz, na swoim profilu sprzedaje, uwaga, uwaga, zawieszki i bryloczki dla motocyklistów, które możecie zobaczyć tutaj na ekranie, wam teraz wkleję, w kształcie serduszek, małych stópek, czy jakichś tam owali i na nich napisane jest: wracaj bezpiecznie do domu, kochanie, albo czekamy na ciebie, tatusiu, czy jedź bezpiecznie. No mówię, że genialny marketing robi sobie gościu w ten sposób, wypowiadając się pod postami jednego z nas. Po prostu genialnie. W ogóle kim trzeba być, żeby wpaść na to, żeby taką wypowiedź zamieścić, no. Słuchajcie, mnie się wydaje, aczkolwiek to mówię, mnie się wydaje, także nie wiem jak to jest faktycznie, że połowa w ogóle tych postów to jest pisana przez mieszkańców internetu, którzy nawet motocykla nie mają, ale mówię, zostawmy ich. Mam jeszcze jeden taki przykład, który być może wynika z tej różnorodności, jeżeli chodzi o majętność, jeżeli chodzi o jakieś stylówki, którymi tutaj się, mówię, wszyscy jakoś tam kierujemy. Mianowicie, słuchajcie, ile razy zdarzyło wam się, że jadąc na drodze mijaliście się z kimś, kto jechał Hadekiem, tak? Harley'em Davidsonem, i pozdrowiliście gościa, a gościu wam nie odmachał. Zdarzyło się? No, mnie się zdarza coraz częściej. I nie to, żebym miał pretensje, tak? No bo w końcu o cóż tam mieć pretensje? Może nie widział, może nie mógł podnieść ręki czy coś, tak? No powiedzielibyście, że są różne sytuacje, okej, nie? No ale mówię, nie, że kto z was miał taką sytuację? To teraz inna rzecz. Ile razy któreś z was zostało potraktowane z góry przez nordkapowców jeżdżących na nowiutkich BM-kach, GS-ach, gdy żeście tankowali swojego pełnoletniego bandita na stacji benzynowej? Nawet nie spojrzeli w waszą stronę, ignorowali was, nie uśmiechnęli się, nie pozdrowili, nie powiedzieli cześć, cokolwiek, tak? Żadnej reakcji. Może są lepsi, nie? Mają sprzęt, kurczę, 20 lat młodszy, parędziesiąt razy droższy. Kto wie? Teraz powiedzcie mi, ile razy to wy
żeście patrzyli się z góry i śmiali z młodzików, którzy jeżdżą motocyklami o 3 razy, 5 razy czy 10 razy mniejszej pojemności niż wasz koń? Zdarzyło się? Powiedzcie mi, po cholerę takie podziały. Czy to naprawdę tak strasznie ciężko jest komuś powiedzieć coś miłego? No ludzie, no. I to najgorsze w tym wszystkim jest to, że przecież jeżeli my wszyscy jeździmy, to wszyscy jesteśmy dorośli, do licha. Słuchajcie, kiedyś tak nie było. Ludzie trzymali się razem, bo byli szykanowani przez system. A jeżeli łączyła ich wspólna pasja, to tym bardziej trzymali się razem. Zresztą musieli, bo gdyby tego nie robili, to by nic nie mieli. Dawniej dostęp do motocykli, do maszyn, do części był cholernie trudny. I tak ludzie, którzy się trzymali razem, tworzyli wspaniałą braterską społeczność, która dawała im poczucie bezpieczeństwa. Pomimo, że nie byli rodziną, nie byli związani ze sobą więzami krwi, łączyła ich jedynie pasja do motocykli, do jazdy motocyklem, do dłubania przy nich, do brudzenia się smarem. Słuchajcie, i takie znajomości trwają do dziś. Ci ludzie to pamiętają. Słuchajcie, co się dzieje z subkulturą motocyklową? Co się z nami dzieje? Zastanawiam się nad tym, mówię, ilekroć się mijam z kimkolwiek, kto też jedzie na 2 kołach. Bo ja osobiście zawsze, kiedy mogę, kiedy mi czas pozwala i jak jest okazja, to zagaduję. Czy to z młodzikami, którzy jeżdżą na wszelkiej maści, mówię, wynalazkach. Bo oni, kurczę, są tacy jak ja kiedyś byłem, a niebawem będą tacy jak my wszyscy jesteśmy teraz. No właśnie, jacy. Czy też na przykład rozmawiam z dużo starszymi od siebie bajkerami. Uwielbiam te rozmowy. Bardzo szanuję tych ludzi za to, że mówię, pomimo wieku, bólu kości, posiadania rodzin, firm, mnóstwa wzlotów i upadków w całym swoim życiu, że dalej jeżdżą, bo to kochają. Niektórzy jeżdżą od zawsze i robili wszystko, żeby mieć zawsze motocykl, albo mieli bardzo ciężko, że nie mogli mieć przez długi czas motocykla i potem go sobie kupili i znowu się czują jak u siebie w domu. Czy też takich, którzy dopiero w wieku 70 lat kupili pierwszy motocykl, bo to było moje marzenie, całe życie to chciałem, ale ciągle się nie składało, ciągle było coś, że nie mogłem. Słuchajcie, takie rozmowy z tymi ludźmi, takie spotkania, to jest tak niesamowite doświadczenie, to jest morze wiedzy, którą można się wymienić i wszyscy tylko na tym skorzystają. To jest coś, mówię, niesamowitego. Uważam, że brać motocyklowa powinna być ponad wszelkimi podziałami. Łączą nas 2 koła, silniki i ramy o różnych geometriach. Tylko razem będziemy stanowili fajną społeczność. Osobno nie da rady. Nic z tego nie będzie. Dlatego dzielcie się swoją radością, swoją pasją z innymi. Cieszcie się wszystkim, ile wlezie. Korzystajcie, ile wlezie. I bądźcie wdzięczni, że inni też się z wami dzielą. Co siejesz, to zbierasz, jest takie powiedzenie. No, moi drodzy, koniec rantu na dziś. Pora się udać do domu. Dziękuję wam wszystkim bardzo. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. O, słuchajcie, jeszcze takie na zakończenie małe pozdrowienie z olbrzymim podziękowaniem za wszelkie wsparcie, za radość, którą się ze mną dzielicie dla Kasi, Maćka i dla Tomka. Dziękuję wam bardzo. A ponieważ wszyscy lubicie, że tak powiem, dźwięk wydechu, byliście ciekawi, jak mój prosiaczek chodzi, no to wam pokażę. Uwaga! Ten motocykl nigdy czerwonej kreski nie widział. To co? Czołem.